Cześć! W 2022 roku moje pomidory wyglądały tak. Co się stało? Nie wiedziałam, ale potem zorientowałam się, że miałam obornik koński, który nam dowieziono na działkę za darmo. Wzięłam ten obornik koński i wsadziłam pod wszystkie pomidory. I po jakichś 2 tygodniach po posadzeniu pomidory właśnie miały takie zmiany. To nie jest wirus, to jest herbicyd, który nazywa się aminopyralid albo clopyralid. I ten film, to nie jest śmieszne, to jest okropne, bo wasze pomidory mogą paść, papryki mogą paść, nawet moja róża miała zmiany. Ale film będzie o tym, co to jest, dlaczego się znajduje w naszych obornikach i podłożach i ziemiach do siania i sadzenia i jak sprawdzić, czy mamy czysty kompost, czy kompost zanieczyszczony właśnie tym herbicydem. Zapraszam na film. Więc aminopyralid jest to środek do zwalczania chwastów, ale taki, który jest do chwastów dwuliściennych, czyli on nie zabija trawy. I rolnicy, a także spryskiwana trawa gdzieś w parkach czy na łąkach, ale oni to używają właśnie do zabijania tych chwastów dwuliściennych, a trawa pozostaje, trawa jest żywa. Potem ta trawa jest koszona i jest używana jako siano do ściółki albo do karmienia zwierząt. W którymś roku tu w Anglii zakazano użytku, bo właśnie zorientowano się, że zwierzęta zjadają tą trawę i potem ten herbicyd nawet znajduje się w ich odchodach i ciągle to używano w przypadku owiec. Jedynymi zwierzętami, które są tak jakby, które dozwolono, żeby się pasły na tej spryskanej trawie, są owce i krowy. Także oborniki od tych zwierząt mają większe prawdopodobieństwo zanieczyszczenia. Jeśli na przykład konie albo inne zwierzę, które się pasie, czy krowa, zje taką zanieczyszczoną trawę, to w ogóle nie rozkłada się, przechodzi przez to zwierzę i jest wydalane w postaci obornika. I wtedy, jeżeli taki obornik dostanie się w jakiś sposób do sprzedaży, no to wtedy nasze rośliny, do których użyjemy tego obornika, nawet najmniejsze ilości tego herbicydu są w stanie porazić nasze pomidory, albo nasze papryki, albo fasole są też wrażliwe, a niektóre kwiaty, tak jak powiedziałam, róże. W tym przypadku rozłożyłam tylko na powierzchni ten obornik i róża miała takie poskręcane płatki. Także nawet małe ilości są w stanie porazić nasze rośliny. Czyli jest warto, żeby w prosty sposób sprawdzić, czy mamy dobry obornik, czy mamy obornik zanieczyszczony. W którymś roku tutaj w Anglii nawet te podłoża sprzedawane w workach w centrach ogrodniczych były zanieczyszczone. Ludzie to używali do siania i wszystko im padało. Także jest warto zrobić test, o którym za chwilę wam opowiem. Ten właśnie herbicyd atakuje groch, fasole, pomidory, ziemniaki, sałatę, szpinak, topinambur, papryka, słodka i ostra i kwiaty. I on był wprowadzony w 2005 roku, ale potem, ponieważ były takie głosy od działkowiczów i różnych ogrodników, została sprzedaż zawieszona, ale potem wznowili sprzedaż, czyli jakieś odgórne siły sprawiły, że wznowiono. Ale powiedziano, że jedynymi zwierzętami, które są dozwolone, żeby jeść taką trawę, która jest tym spryskana, są właśnie owce i krowy. No i dlatego robimy taki test. I musimy wziąć sobie roślinę, która rośnie szybko, żebyśmy w ciągu 2-3 tygodni wiedzieli, czy ten obornik, czy podłoże, czy kompost jest dobry, czy nie. Jedną z roślin, które właśnie są porażone przez ten herbicyd, jest fasola. W tym wypadku będzie to bób, bo najszybciej będzie widać. I co robimy? Siejemy bób
właśnie z dodatkiem obornika w pojemniku, na przykład 5 doniczek z bobem z dodatkiem obornika, a obok siejemy 5 doniczek bobu bez dodatku obornika, żebyśmy mogli potem porównać, czy jest różnica, czy nie ma różnicy. Ja po moich doświadczeniach sprzed 3 lat testuję nawet obornik granulowany i po prostu wrzucam trochę ziemi i wrzucam trochę tego obornika granulowanego, bo jeżeli jest zanieczyszczony, to na pewno będzie to widać. Wrzucam więcej tego podłoża i będę tu siała bób. A w tych doniczkach będzie tylko ziemia albo podłoże, albo jak to się tutaj mówi, kompost węgli. Do bobu nie musi być przesiany, może być taki normalny, po prostu normalna ziemia, normalne podłoże. I tutaj tylko będziemy musieli sobie oznaczyć, że właśnie w tych mamy dodany obornik i żebyśmy potem wiedzieli, na co zwrócić uwagę. I siejemy sobie bób, to jakieś połamane. I jakie są objawy? Liście, jeżeli jest porażony herbicydem, to liście będą cienkie, poskręcane, nie będą te rośliny rosły. W ogóle to będzie wyglądało inaczej niż normalnie. Czasami widzę na grupach facebookowych czy gdzieś ludzie mówią o wirus. Czasami wirus może mieć podobne objawy na liściach, ale czasami nie jest to wirus, ale jest to właśnie chemikalia, które się dostają do obiegu w jakiś sposób, nawet czasem nielegalny. I żeby ochronić nasze 77 pomidorów, zanim nasypię im tego obornika pod korzeń, no to muszę sprawdzić. Nawet jak ten obornik jest ekologiczny i tak dalej, to ja już im nie wierzę i dlatego to robię. Jeżeli się okaże, że wasz obornik albo wasze podłoże jest zanieczyszczone, to nie traćcie nadziei, bo bakterie takie, które żyją w glebie, mogą to rozłożyć, ale zabiera to 12 do 15 miesięcy. Ja tak zrobiłam z tym moim obornikiem końskim 3 lata temu. Zostawiłam je w kompostowniku, zostawiłam ten obornik w kompostowniku, wyjęłam w ogóle spod korzeni pomidorów, wszystkie krzaki wykopałam, wyjęłam ten obornik, był oddzielny kompostownik i po jakichś 2 latach zrobiłam test i już te rośliny nie były porażone, więc użyłam je w moich tunelach. Także bakterie glebowe są w stanie poradzić sobie, a także niektórzy używają jakichś takich kompostowych płynów, tak jakby, albo sadzą słoneczniki. Słoneczniki są w stanie pozbawić glebę toksyn, także wiecie, to wszystko jest do zrobienia, ale zabiera to ponad rok. Więc posialiśmy bób, oczywiście jest podlany, ma tutaj znacznik z napisem bób plus obornik i nazwę odmiany, bo to jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to sobie posadzimy. No i czekamy 3 do 4 tygodni, żeby się dowiedzieć, czy będzie to normalna roślina, czy będzie miała liście zniekształcone. Oczywiście w przypadku, jeżeli będą liście cienkie, powykręcane i zniekształcone, nie używamy tego obornika. W moim wypadku jest to obornik granulowany, więc łatwo jest wyrzucić. Ale jeżeli zamawiamy obornik taki normalnie świeży, no to zapytajmy się tej osoby, od której bierzemy ten obornik, co używała jako ściółkę, na przykład w oborze czy w stajni, czy gdzieś w okolicach spryskują na chwasty i tak dalej. Dowiedzmy się, jakie to jest gospodarstwo. Czy jest to gospodarstwo ekologiczne, czy używają dużo chemii i no wiecie, możemy się czegokolwiek dowiedzieć.
Powiedzcie mi, czy macie jakiekolwiek doświadczenia w Polsce z tym aminopyralidem albo klopyralidem? Tu w Anglii już od kilku lat jest o tym wiadomo, ja na własnej skórze się o tym przekonałam, także wiem z innych kanałów angielskich, że na przykład w zeszłym roku też jedna osoba miała zanieczyszczony obornik. Nic w języku polskim w internecie nie znalazłam na ten temat, więc ten film może być pierwszym filmem, który właśnie o tym mówi. Powiedzcie mi, wiecie o tym, słyszeliście o tym, czy myślicie, że to są wirusy pomidorów? No dobra, pozdrawiam wszystkich, cześć.